Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Topka PC. Dzisiejszy odcinek będzie pokazywał kilka kwestii. Chciałbym Wam zaprezentować procesor, który będę montował na płycie głównej, a także pokażę Wam blok wodny firmy EK, jak wygląda jego środek. Jak już zapewne wiecie z wcześniejszych filmów, mój komputer oparty jest o platformę AM4, na której osadzony będzie procesor firmy AMD z serii 5000 Ryzen 9 5950. W opakowaniu, w którym dostarczony był procesor, oprócz samego procesora znajdziecie jedynie naklejkę. Nie jestem tego pewien, ale wydaje mi się, że przy tego typu procesorach firma AMD nie dostarczała chłodzenia boksowego. Powiem Wam szczerze, że mój pierwszy komputer, który kupiłem, był oparty o procesor firmy AMD, był to 386DX40, natomiast pierwszy komputer, który złożyłem, posiadał procesor 486DX4 100 MHz i także był to procesor firmy AMD. Teraz można byłoby powiedzieć, że jestem fanboyem firmy AMD, natomiast prawda jest taka, że w czasach mojego dzieciństwa firma AMD produkowała procesory, które były dość wydajne i przede wszystkim były tańsze od konkurencji i tutaj mam na myśli firmę Intel. Pamiętam jeszcze, że za moich czasów była jeszcze jedna firma, która produkowała procesory, była to firma Cellix, ale niestety nigdy nie miałem procesora tej firmy i nawet nigdy nie znałem kogoś, kto taki procesor posiadał. Pewnie każdy z Was ma takie wspomnienia, trochę magiczne, choć pewnie różnie osadzone w czasie. To może sobie kiedyś jeszcze powspominamy, natomiast teraz wracamy do materiału. Pokazałem Wam z zewnątrz, jak wygląda sam procesor oraz socket płyty głównej. Na razie przed wszystkimi modyfikacjami sięgniemy do instrukcji. To jest instrukcja firmy EK, w której znajdziemy szczegółowy opis, jak zdemontować uchwyty montażowe na płycie głównej, które służą do montażu chłodzenia powietrznego. Musimy zdemontować dwa plastikowe uchwyty, które znajdują się przy sokecie AM4, a także tzw. backplate płyty głównej. Demontujemy te elementy, ponieważ firma EK, która wyprodukowała blok wodny na ten soket, wymyśliła inny sposób montażu i niestety te elementy, które znajdują się oryginalnie zamontowane przez producenta płyty głównej, nie będą nam pasowały. Przy demontażu stosujemy standardowe środki bezpieczeństwa, to znaczy staramy się tutaj zapanować nad elektrostatyką. Jak widzicie, posiadam opaskę na nadgarstku i jestem troszeczkę uziemiony. Staramy się przy odkręceniu elementów płyty głównej nie dociskać za mocno laminatu. Demontaż nie był bardzo skomplikowany, jak widzicie backplate już jest odkręcony. Teraz przystępujemy do montażu backplate'u, który dostarczyła firma EK wraz ze swoim blokiem wodnym. I oczywiście odwołamy się teraz do instrukcji, która dołączona jest do bloku wodnego. Jak widzicie, instrukcja opisuje montaż nie tylko do sokietu AM4, ale także opisuje montaż tego bloku wodnego pod soket firmy Intel. Montaż backplate'u, tutaj mając na uwadze różne sokety, różni się, dlatego należy tą instrukcję czytać bardzo uważnie. W moim przypadku akurat ta uszczelka, którą widzicie, którą montuje się pod backplate, należy umieścić w całości. Natomiast przy soketach firmy Intel tą uszczelkę należy pozbawić środka. Instrukcję mamy opanowaną, dlatego zabieramy się do montażu backplate'u. Na początku przykładamy właśnie wspomnianą wcześniej uszczelkę. Później na tą podkładkę gumową czy tą uszczelkę montujemy backplate. Tutaj należy mieć na uwadze to, że ten backplate powinien być zamontowany częścią wypukłą ku górze. Po ułożeniu backplate'u tutaj musimy sprytnie za pomocą jednej ręki obrócić płytę główną, przytrzymując jednocześnie backplate i tą podkładkę, tak aby mieć możliwość po drugiej stronie płyty umieścić jedną śrubkę właśnie w otworze montażowym. No i chyba mamy to. Teraz zaglądamy jeszcze raz do instrukcji. A instrukcja informuje nas, jak powinniśmy się zachować tutaj, przykręcając sobie backplate za pomocą specjalnych śrubek. Jak widzicie, przy slocie AM4 tutaj zalecane jest, aby jeszcze przed przykręceniem tych śrubek podłożyć takie dołączone do zestawu podkładki. Śrubki, na których mocowany później będzie blok wodny na procesorze, powinny być dokręcane, jak widzicie tutaj wedle instrukcji, raczej ręką niż jakimiś szczypcami lub kombinerkami. Niestety zawsze jest ryzyko, że używając tutaj narzędzi typu szczypce lub kombinerki moglibyśmy niechcąco uszkodzić płytę główną. Teraz za pomocą jednej śruby montażowej musimy wycelować sobie w ten otwór, tutaj go ewentualnie tą śrubą delikatnie wypozycjonować.
Później montujemy drugą śrubkę, najlepiej gdzieś tak po przekątnej. Wtedy wyrównujemy sobie ten cały backplate razem z uszczelką. Śrubki dokręcamy ręką, nie potrzeba tutaj zbytnio używać dużej siły. Oczywiście ona musi być adekwatna i ta śruba powinna być tak przykręcona, żeby oczywiście nie miała żadnych luzów i żeby się nie ruszała. Tak na marginesie powiem Wam, że komputer, który tutaj widzicie, buduję już dość długo. Części, z których się składa, są już troszeczkę na te czasy przestarzałe. Natomiast w dalszym ciągu nie mam jeszcze karty graficznej. Oczekuję jakiegoś cudu, pewnie nie tylko ja, pewnie Wy też, wszyscy ci, którzy macie zamiar kupić kartę graficzną. Oczywiście chciałbym kupić Nvidię, ponieważ zajmuję się troszeczkę właśnie montażami, czyli jestem takim, można powiedzieć, trochę kreatorem. Natomiast aktualne ceny, które są na rynku kart graficznych, tutaj myślę o serii 4000 i tutaj celuję głównie w 4090, no to na razie dla mnie są troszeczkę absurdalne. Wiem, że już bardzo blisko premiery jest premiera kart serii 5000. No i niestety cały czas biję się z takimi myślami, czy czekać, czy kupować. No ciekawe, co Wy na ten temat myślicie, bo pewnie przypuszczam, że nie jest to tylko moja zagwozdka. A w międzyczasie backplate przymocowany, no to jedziemy dalej. Kolejnym tematem, który będziemy tutaj omawiać, będzie montaż procesora w sokecie AM4. Teraz na filmie widzicie dolną część procesora, dokładnie tak jak ona wygląda. I jak widzicie tutaj w górnym lewym rogu znajduje się trójkącik w kolorze złotym, który wskazuje nam takie szczególne miejsce tego procesora, dokładnie jego ułożenie, orientację w sokecie AM4. Przy sokecie AM4, jak widzicie, znajduje się bardzo podobny trójkącik i aby poprawnie ułożyć procesor w sokecie AM4, należy tutaj zgrać oba trójkąciki w tym samym miejscu. Wcześniej podnosimy dźwignię, która znajduje się przy sokecie AM4, tak aby go odbezpieczyć. Następnie wkładamy procesor i tutaj ważne, że nie należy za bardzo mocno tutaj go naciskać, jeśli byłyby jakieś nierówności w ułożeniu tego procesora w sokecie, bo mogłoby to sugerować, że na przykład ewentualnie jakaś nóżka procesora jest skrzywiona. Ale jeśli procesor leży w sokecie poprawnie, zamykamy dźwignię, zamykając tym samym soket AM4. Jak widzicie, zadanie wykonane, procesor zamontowany w sokecie. Nie jest to trudna czynność, jak widzicie, należy oczywiście zachować pewną ostrożność. Musimy uważać, aby trzymając procesor nie dotykać jego nóżek i oczywiście uważać na jakieś uszkodzenie mechaniczne. W tej części mojego filmu chciałbym Wam pokazać, jak zmieniłem ułożenie przewodu ARGB lub DRGB, bo różnie go nazywają, w bloku wodnym firmy EK. Jak widzicie, przewód ARGB, który znajduje się bardzo blisko cold plate'u, czyli tej części, która styka się z IHS-em procesora, był według mnie bardzo blisko dolnej części bloku wodnego procesora, a to później przy przymocowaniu bloku wodnego do procesora mogło powodować, że kabelek gdzieś tam mógł stykać się z cold plate'em. I trudno mi jest to teraz tak na 100% powiedzieć, ale miałem takie obawy, aby ten przewód ARGB nie stykał się z dolną częścią bloku wodnego. Dlatego jak widzicie, całą wtyczkę ARGB razem z przewodem postanowiłem przełożyć przez ramkę bloku wodnego, tak aby wyprowadzić wtyczkę i cały przewód na górną część bloku wodnego. Za chwilę, kiedy odkręcę cold plate, zobaczycie, że w środku, gdzie znajduje się jet plate, czyli taka cienka blaszka, która ma za zadanie odprowadzać ciepło wprost do cold plate'u, posiada bardzo dużo takich różnych zanieczyszczeń i zacząłem się zastanawiać, skąd tam to się wzięło. Być może po prostu ten produkt został przez kogoś zwrócony do sklepu, a później napatoczyłem się ja i po prostu ten blok wodny powędrował do mnie. Teraz na filmie widzicie, na cold plate'zie i na ramce są zaznaczone takie markery, które informują nas, jak powinny być te dwa elementy złożone ze sobą. Cold plate przykręcony jest do ramki śrubami typu imbus. W opakowaniu bloku wodnego znajduje się oczywiście taki kluczyk, więc swobodnie, bez żadnego dodatkowego przygotowania macie możliwość rozkręcenia bloku wodnego i oczywiście przeprowadzenia czyszczenia lub ewentualnie jego napraw. Jak widzicie na filmie, cold plate mamy prawie odkręcony.
JetBlade, który widzicie, posiada delikatne zacieki, które powstały podczas czyszczenia bloku wodnego wodą destylowaną. Ale faktycznie, czy takie zacieki mogły powstać przy jednym czyszczeniu bloku wodnego? Jak widzicie, po demontażu cold plate'u i ramki mamy cały blok wodny już rozebrany. Przewód ARGB razem z diodami, jak widzicie, jest luźny, możemy go nawet z tego bloku wodnego usunąć. I jeśli komuś podświetlenie ARGB się nie podoba, to można to zrobić. Jak widzicie teraz po demontażu ramki z tego bloku wodnego możemy przewód ARGB przez oczko w ramce przeciągnąć. Jeśli chodzi o tą blaszkę JetBlade, którą widzicie tutaj z tym takim wycięciem w środku, to do bloku wodnego EK w pudełku znajdziecie jeszcze jedną taką blaszkę JetBlade o innej grubości. Standardowo dla sokietu AM4 przewidziana jest grubość 0,5P. Natomiast w opakowaniu znajdziecie jeszcze jedną blaszkę o grubości 0,6P. Niestety trudno jest mi powiedzieć, bo też nie znalazłem takich informacji w internecie, co oznacza opis 0,5P czy 0,6P. Być może jest to jakiś wymiar, który jest ustandaryzowany w firmie EK. Uszczelka JetBlade jest już na swoim miejscu, kabelek mamy przełożony, dlatego zabieramy się do montażu bloku wodnego. Zaraz zobaczycie, że ten przewód w momencie, kiedy przyłożę ramkę, on niestety troszeczkę przeszkadza. Nie ukrywam, że trochę bałem się, żeby tego przewodu mocno nie zagiąć. Sam przewód ARGB jest dość takim grubym przewodem i jest też bardzo elastyczny. Dlatego wydaje mi się, że ta moja modyfikacja nie wpłynęła na podświetlenie ARGB. Tak na marginesie, jeśli oglądają ten film osoby, które już kiedyś rozbierały blok wodny, który trochę pracował, dajcie mi znać proszę, czy ten blok, który widzicie, może wyglądać tak po jednym czyszczeniu wodą destylowaną. Ok, ramka przyłożona, teraz będziemy montować cold plate. Cold plate przyłożony, markery się zgadzają, zatem rozpoczynamy przykręcanie cold plate'u do ramki bloku wodnego. Tak, kabelek udało się przełożyć, jak widzicie wychodzi teraz ku górze. Nie ma teraz takiej możliwości, aby zetknął się z cold plate'em. Teraz jeszcze już kluczem imbusowym delikatnie dociągam cold plate do ramki. Tutaj musimy pamiętać, aby nie używać dużej siły. Jest to także zaznaczone w manualu firmy EK. I na końcu filmu chciałbym Wam pokazać, jak będę montował ten blok wodny na procesorze, który zamontowany już jest w sokecie płyty głównej. Ale najpierw zobaczmy, co pokazuje manual. W manualu, jak widzicie, jest tutaj pokazany proces smarowania procesora pastą termoprzewodzącą. Ja tego robić nie będę, ponieważ procesor zamontuję tylko tak na potrzeby tego filmu. Natomiast nie będę chciał smarować jeszcze procesora pastą termoprzewodzącą, dlatego że ta pasta na pewno by mi wyschła. A na tą chwilę niestety nie znam jeszcze dokładnej daty, kiedy będę montował cały komputer. Jest to oczywiście uzależnione od zakupu karty graficznej. Mimo wszystko w manualu jest pokazany sposób, jak nałożyć pastę termoprzewodzącą na procesor. Jak widzicie, nie jest to na ziarnko grochu, nie jest to w kształcie litery X, tylko taki po prostu jakiś wężyk.
Same ułożenie bloku wodnego na przygotowanych wcześniej śrubkach, które są wkręcone w backplate płyty głównej, jest bardzo proste. Zanim jednak przykręcimy blok wodny, to w otwory montażowe musimy włożyć wcześniej takie sprężynki, które są dołączone do opakowania z blokiem wodnym, a dopiero później wkręcamy delikatnie śrubki. Najlepiej robić to po przekątnej, tak aby równomiernie rozprowadzały się siły nacisku na procesor. Sam blok wodny na procesorze możemy umieścić w różnych orientacjach, w zależności od tego, jak nam pasuje wyprowadzenie właśnie tego przewodu ARGB. I właśnie w tym momencie zbliżyliśmy się niebezpiecznie do końca tego filmu. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli macie oczywiście jakieś uwagi, to chętnie przeczytam Wasze komentarze. Jeśli oczywiście chcielibyście, aby podobne filmy pokazywały się na moim kanale, oczywiście lajkujcie filmy. Za wszystkie lajki bardzo dziękuję. I bardzo oczywiście dziękuję wszystkim tym, którzy zasubskrybowali mój kanał. Oczywiście materiał, który oglądaliście, nie jest w żaden sposób reklamą produktu i także nie jest to film sponsorowany. Dziękuję wszystkim widzom, trzymajcie się ciepło, cześć!